Cześć! Cześć. Jesteśmy dzisiaj we Francji, jesteśmy na parkingu, który się nazywa Biou-Artigues, o ile dobrze wymawiam. I zabieramy Was dzisiaj na fantastyczną trasę. Ale nie A mów gdzie dojdziemy, to zobaczycie. Zobaczycie. Dla wytrwałych, tych, którzy do końca zobaczą. Tak, droga którzy dla do końca będą wytrwałych. oglądać. Niedaleko parkingu, z którego startowaliśmy, znajduje się pierwsze jezioro na naszej dzisiejszej trasie o takiej samej nazwie jak parking, czyli Biou-Artigues. I świetne miejsce, żeby się czegoś napić, odpocząć, coś zjeść. Tu Grześ przyszedł wcześniej i już sobie tutaj na kamyczku oddech łapie. Jak tam gorąco, nie? Trochę. Dzisiaj, słuchajcie, tak duszny dzień, nie wiem, czy będą jakieś burze, deszcze, ale idzie się bardzo ciężko. No ale nic, trzeba iść dalej. Także koniec odpoczywania. Będziemy odpoczywać potem na końcówce naszej wspaniałej drogi. A tymczasem idziemy dalej. Idziemy dalej. Tak. Jesteśmy cali szczęśliwi, że chociaż kawałeczek mogliśmy iść w cieniu, bo droga jest naprawdę w zasadzie cały czas w słońcu, także idzie się ciężko. Także tutaj ten kawałeczek cienia jest po prostu zbawienny. A zobaczcie, jakie głazy. A w ogóle jesteśmy w szoku, bo jest tutaj mnóstwo krzewów, jagodzinek. No kurczę, szok, ale nie widzieliśmy ani jednej jagódki. Nie wiem, czy to tutaj właśnie nie jest jeszcze okres, albo już. No nie wiem, ale droga piękna. Naprawdę. Cały czas idziemy tutaj w dole, mamy szemrzący strumień, rzekę jakąś. Pięknie. Łatwiej byłoby powiedzieć szumiący, ale może być szemrzący. 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 Najważniejsze, humory dopisują, pomimo gorąca, Pomimo spływającego potu po czole. Między innymi ocieraniu Między oczami się mówi, nie między wąsa. innymi. Ale jest fajnie. Jest pięknie. Idziemy dalej. Zobaczcie, jak tu nam się już otwiera droga. A w ogóle właśnie tutaj mamy mapkę, która nam pokazuje całą naszą drogę. Czyli zdradzę Wam już dzisiaj, w tym momencie zdradzę Wam, gdzie idziemy. Startowaliśmy tutaj z tego parkingu i jeziora. Idziemy tutaj tą drogą, do tego jeziora, a naszym celem jest jeziorko, które się nazywa Żentał chyba. Także to jest nasz plan na dzisiaj. A patrząc na Grzesia, jak wygląda, jak idzie obładowany, czyli czeka nas nocka z widokiem na Midi Osnau. To jest ten szczyt. Także mamy nadzieję w ogóle, że będzie piękny widok. Trochę szkoda, że to powietrze jest właśnie słabo takie przejrzyste, ale i tak jest pięknie. Zobaczcie, czy jest wśród Was ktoś, komu się to może nie spodobać?
Nie wierzę w to, że ktoś taki może się znaleźć. Bosko. Wyszliśmy, słuchajcie, z lasu i zobaczcie, co za nami. Ten mniejszy szczyt to jest Midiosnał Pequeño, czyli mały, i ma on 2812 metrów, a obok niego jest Midiosnał większy, który ma 884. tak, 2884. Zgadzasz. A my spoceni. Ale jest gorąco dzisiaj. No, niby przewyższenia nie ma dużo, bo jest tam, nie wiem, chyba około 600 metrów. Ale po prostu jest ten dzień dzisiaj, już powtarzam się po raz chyba 10. I tak się ciężko idzie, jest tak duszno. Nie ma czym oddychać. No ale i takie dni bywają. Także trzeba iść do przodu. O! Przestań! Nie. Nie, to nie. Nie chcę pogadać z Jeszcze tobą. byś chciała ze mną gadać. Nie. Nie chcą gadać ze mną, obraziły się chyba. Zobaczcie, z jakimi widokami sobie te owce tutaj łażą. A jakieś takie dreadowate, nie? Mają te sweterki poprute. Jakie poprute. Idziemy dalej. No, już nam niedaleko zostało. Także idziemy, już marzymy tylko o tym, żeby te plecaki z siebie ściągnąć. I zawsze się zastanawiamy, co my takiego nosimy. Niby już bierzemy minimum, jak idziemy na nocleg gdzieś w górach, ale zawsze tego się tyle napcha. To jest minimum na każdą pogodę. No tak, no Na będąc w wszystkie górach, 4 no pory niestety trzeba być przygotowanym na każdą pogodę. Doszliśmy do do drugiego jeziora na naszej trasie. Przyjemnie, chciałoby się już tutaj odpocząć, ale w zasadzie zostało nam przejść tutaj tu na górę i tam za tamtą górą kawałeczek dalej powinno być już jezioro, do którego my chcemy dojść. Także jeszcze kawałeczek nam brakuje i nie chcemy już ściągać plecaków, żeby odpoczywać tutaj, bo będzie ciężko je później ubrać. Także idziemy. Idziemy, byleby już dojść i ściągnąć plecaki i odpocząć. Zobaczcie, tutaj zaraz obok tego jeziora, właśnie drugiego, jest refugio również, także można się tutaj przespać, można się napić kawki. Widzę, że sprzedają tutaj również sery. No my, gdyby nie to, że jest ogólnie za ciepło i jeszcze mamy trochę dni przed nami jakiejś podróży, to pewnie byśmy sobie tu w jakiś serek byśmy się zaopatrzyli. Ale może innym razem. A teraz czeka nas niezła wspinaczka. Może nie jest jakaś bardzo wysoka, ale jesteśmy już po prostu tak zmęczeni, że już nawet te, nie wiem, 50 metrów takiego ostrego pod górkę to już jest wykańczające. Ale mamy nadzieję, że zaraz po drugiej stronie będzie to jezioro, na które czekamy. Mamy taką nadzieję. Dotarliśmy w końcu do jeziora, które się nazywa jezioro Żentał. Jakoś tak, z pewnością pomyliłam nazwę, więc później wstawię, jak się dokładnie nazywa i ktoś, kto zna francuski, będzie wiedział, jak to wymówić. Ale jesteśmy i zobaczcie, w ogóle taki widok mamy. Mamy nadzieję, że
woda się na tyle uspokoi, że będzie pięknie się nam odbijał szczyt Midiosnau. I zobaczcie, nie jesteśmy tutaj sami, którzy przyszli obserwować ten spektakl, który się tutaj będzie działo. No, jest bardzo dużo osób. Tam gdzieś jest refugio, czyli schronisko, więc z pewnością pójdziemy się tam wykąpać, wziąć prysznic. Napijemy się czegoś zimnego, wprawdzie mamy wodę. Nabraliśmy tej wody tyle i stąd też te plecaki takie ciężkie, bo nie wiedzieliśmy, że będzie tyle wody po drodze dostępnej. No ale lepiej mieć tą wodę niż później usychać z pragnienia. Już bierzemy się teraz za rozkładanie naszej chałupki i widzimy się później. Najszybszy budowniczy w historii. Dopiero mówiłam, że zabieramy się za budowanie naszego domku, a tu proszę. Chałupka stoi jak ta lala. 6 godzin później. Ile mówisz? 6 godzin. Nie, szybciutko się składa i rozkłada ten namiocik, także jest fajny. No i też co ważne, nie jest ciężki. Idziemy zaraz do schroniska. Jakby nam mało było wchodzenia jeszcze, wspinania się, to weszliśmy troszeczkę wyżej, żeby zobaczyć, jak wygląda z wysokości Midiosnau odbijające się w jeziorku. Bardzo ładnie. No, tylko przez to, że jak wspominałam wcześniej, powietrze jest bardzo mało przejrzyste, więc po prostu nie było tych kolorów nawet widać pięknych, czerwonych. Gdzieś tam było troszeczkę innego odcienia, nie była taka szara ta góra, ale to nie było to, co mogłoby być. Aczkolwiek i tak wrażenie jest i widok przepiękny. No, kolację już mamy za sobą, a kolacją dzisiaj były gorące kubki i bułka. Także coś ciepłego wrzuciliśmy na żołądek i jest dobrze. Grześ już tutaj śpi? Jeszcze nie, ale już prawie. No, zmęczenie dało nam dzisiaj mocno w kość, także zaraz będziemy się kładli. Ja na razie sobie siedzę i obserwuję i cieszę oczy tym widokiem, bo jest naprawdę wart każdej kropli potu, którą wylaliśmy podczas drogi. Dzień dobry. Cześć. Cześć kochani. My już powstawaliśmy, wprawdzie dzisiaj późno. No, przez nasze przyjaciółki, które nie wiem, czy dadzą nam nawet nagrać, czy będzie coś słychać, ale miejmy nadzieję, że tak. Jest ich tu mnóstwo. Słuchajcie, nie opuszczały nas całą noc. Dokładnie. I nawet na noc nie wyłączyły dzwonków swoich. No, Także dzwoniły między tymi namiotami. Zobaczcie, ile tego tu jest. może po prostu te dzwonki miały oznaczać pobudka, chciały towarzystwa. Może. No, w każdym razie ja się tak przebudzałam, żeby zobaczyć, czy będzie piękny wschód słońca, ale to niebo takie było bardzo przydymione i wygląda to tak, No jak jest widać. dalej takie. No i troszeczkę się odbija w tafli jeziora, co też pięknie wygląda. Takie trochę tajemnicze. Wygląda cudownie. Także kochani, my się z wami dzisiaj żegnamy. Jak zwykle liczymy na wasze komentarze. Tak jest, będzie nam bardzo miło. My zmierzamy w kierunku parkingu, a wam życzymy miłego dzianka i do następnego razu. Trzymajcie się.